Dzisiaj porozmawiamy sobie o terminach wysiewu nasion pomidorów na rozsadę. Dlaczego jest to bardzo ważne? Ponieważ od tego, jakie terminy wybierzemy, zależeć będzie jakość naszych rozsad, a te terminy są różne. Uzależnione to jest od okresu, kiedy będziemy wysadzać je do gruntu. Istnieją 3 rodzaje terminów i zaraz wszystkie sobie omówimy, czyli wysiewanie w małe, pojedyncze doniczki lub szklaneczki, drugi w zbiorcze wielodoniczki i trzecie w pojemniki. Jest i 4., ale on nas nie dotyczy. Jest to wysiew nasion bezpośrednio do gruntu. Ale my przygotowujemy rozsadę i tylko o tym będę Wam mówić. W zależności od tego, jaką z tych 3 metod wybierzemy, od tego będą zależały daty siewu nasion. Przy pierwszej metodzie, wybierając siew w oddzielne pojemniki z ewentualnym późniejszym przesadzaniem rozsady w większe doniczki, to siew rozpoczynamy 55 do 60 dni przed wysadzeniem do gruntu. Oczywiście data ta jest uzależniona od terminu, w jakim planujemy to zrobić, a więc dla każdego z nas może się trochę różnić, na przykład w zależności od rejonu, w jakim mieszkamy lub od tego, gdzie będziemy sadzić, w tunelu, ogrzewanej szklarni czy też w ogrodzie. Dlatego musimy od planowanej daty wysadzenia sadzonek odjąć ten czas, który będzie nam potrzebny na uzyskanie sadzonek z nasion, czyli tak jak wcześniej powiedziałam, musimy zagwarantować sobie te 55 do 60 dni od posiewu. Drugim rodzajem wysiewu jest siew nasion wielodoniczki. Czym ona różni się od wysiewu w pojedyncze doniczki? Dużo mniejszą objętością ziemi dla każdej roślinki. Z tego względu nie możemy ich długo w nich trzymać i czekać na pełne rozwinięcie i dlatego jeżeli nie chcemy ich przepikowywać, musimy wyciąć nasiona dużo później, aby rozsada nie wyciągnęła się nic i nie straciła na jakości. Sadzonki w takim przypadku będą dużo młodsze i mniejsze niż te przepikowane lub z pierwszej metody siewu. W tym przypadku ten termin to siew nasion 30 do 35 dni przed wysadzeniem do gruntu. Trzecia metoda to wysiew nasion większy zbiorczy pojemnik. Siejąc nasiona w jednym rzędzie, np. co 1 cm, musimy pamiętać, aby roślinki, gdy trochę podrosną, musimy je po prostu przepikować i to odległość między nimi powinna wynosić tak przynajmniej 2-3 cm jedna od drugiej, a odległość między rzędami powinna być nie mniejsza niż 5 cm. W takim przypadku wysiewamy 25 do 30 dni przed wysadzeniem do gruntu. Później zaczyna nam się nasza rozsada wyciągać ze względu na dużą konkurencję, między innymi o dostęp do światła i składniki odżywcze w glebie. Później będzie ona cienka, słaba i mocno wyciągnięta, a tym samym rozsada będzie bardzo złej jakości, co w przyszłości przełoży nam się na bardzo mały urodzaj. Dlatego nie spieszmy się i przy wyborze trzeciej metody wysiewajmy, tak jak powiedziałam, 25 do 30 dni przed wysadzeniem do gruntu. Tyle jeżeli chodzi o terminy wysiewu nasion. Jednak jest jeszcze coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, czyli w jakiej pojemności ziemi będziemy je uprawiać. Zarówno doniczki, szklanki, wielokasety, jak i pojemniki bywają różnej wielkości. Przy pierwszej metodzie omówiliśmy sobie termin wysiewu przy pojemności pojedynczych doniczek lub kubeczków o wielkości od 350 do 400 ml. Dla wielodoniczek o wymiarach 6 na 6 cm i głębokości 6-7 cm, czyli pojemność w takich wielodoniczkach pojedynczej kasety to 180 ml. A dla pojemników zbiorczych minimum 2-3 cm w rzędzie, to znaczy odległość między sadzonkami, a między rzędami
5 cm, no i głębokość tak minimum 5 do 7 cm. Ważne, aby korzenie sąsiadujących ze sobą roślin nie splotły się i abyśmy uniknęli uszkodzenia ich przy przesadzaniu. Pamiętajmy, że rozsada z trzeciej metody siewu będzie znacznie różnić się od pierwszej, będzie dużo mniejsza i przeżyje większy stres przy sadzeniu do ziemi, ponieważ tak odrywamy niejako jedną od drugiej. Dlatego i owocowanie będzie znacznie późniejsze. Dlatego jest to sposób na uprawę sadzonek, gdy nie mamy zbyt dużo miejsca na parapecie, ale jak to w życiu bywa, coś za coś. Jeżeli miejsca mamy wystarczająco na wyhodowanie potrzebnych nam roślin, na nasze potrzeby i chcemy mieć wcześniej urodzaj, polecam przede wszystkim pierwszą metodę, ostatecznie drugą. Wówczas będziemy się cieszyli pięknymi, mocnymi sadzonkami. Jednak przy wczesnym siewie musimy pamiętać o tym, że tym roślinom będzie brakowało światła i sadzonki musimy doświetlać odpowiednimi lampami. Zapewnić też musimy im odpowiednią temperaturę uzależnioną od etapu wyrastania roślin. Do czasu kiełkowania nasion temperatura musi być wyższa, ale gdy tylko pojawią się pierwsze pętelki, musimy je obniżyć. Najlepsza jest w granicach 17-19 stopni Celsjusza, przy wyższej również będą się wyciągały. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób będzie to kłopotliwe, a nieraz wręcz niemożliwe do uzyskania, dlatego radziłabym dobrze zastanowić się nad wyborem odpowiedniej metody. Jeżeli w skrajnych przypadkach temperatura będzie dużo niższa niż wymagają ją pomidory, np. 14 stopni Celsjusza, to rozsada będzie się źle rozwijała, system korzeniowy będzie słaby, nie będzie przyswajał fosforu i nasza sadzonka zamiast zielonego będzie miała kolor fioletowy. Pamiętajmy, że 17-19 stopni jest to temperatura dla nich idealna. Przy niższych lub wyższych sadzonki nie będą takie, o jakich marzymy. Dlatego radzę, jeżeli nie możemy zagwarantować naszym roślinom warunków dla nich najlepszych, po prostu nie spieszmy się z wysiewami. Lepiej zrobić to odrobinę później, ale uzyskać rozsadę piękną, mocną i niewyciągniętą. Bo nawet gdy przy wysadzaniu do gruntu będzie ona mniejsza, to szybko to nadrobi i przerośnie tę wprawdzie wcześniej sianą, ale słabej jakości. Również i plon będzie dużo wyższy. W kolejnych filmikach na ten temat opowiem Wam o następnych etapach w życiu naszych sadzonek, co powinniśmy zrobić i czym i kiedy je dokarmiać. Zapraszam.